Internet aż huczy od plotek. Wygląda na to, że szykuje się kilka naprawdę gorących premier, zwłaszcza jeśli chodzi o nietypowe konstrukcje obiektywów. Oczywiście pamiętajcie, to na razie strefa niepotwierdzonych doniesień, ale właśnie dlatego przyjrzyjmy się im dzisiaj z bliska. Hej, tu Rafał Sztygowski. Miło, że wpadliście. Znajdziecie tu treści głównie technologiczne, recenzje, testy, newsy, a czasem nawet plotki jak teraz. Staram się też pomagać w wyborze odpowiedniego sprzętu, tak abyście byli zadowoleni ze swoich decyzji. Jeśli to Was właśnie interesuje, koniecznie zostawcie subskrypcję. Pamiętacie, jak jakiś czas temu Sony pokazało światu naprawdę innowacyjne konstrukcje obiektywów, takie jak 50-150 f2, wszyscy wtedy spojrzeli z nadzieją w stronę Canona, zastanawiając się, czy oni też mają coś w zanadrzu. I wygląda na to, że odpowiedź, choć może nie tak rewolucyjna jak Sony i jak niektórzy by oczekiwali, jest tuż za rogiem. Mówi się coraz głośniej, że jeszcze w tym roku, być może w czwartym kwartale, Canon ma zaprezentować obiektyw 70-150, ale f2.8 i głównym atutem tej konstrukcji ma być podobno jej kompaktowość. No właśnie, kompaktowość, ale czy to zawsze dobrze? Czy to oznacza, że dostaniemy coś na kształt budżetowej, mniejszej wersji klasycznego zakresu 70-200? Z mojej perspektywy zakres 70-150 wydaje się trochę nietypowy. Mam jednak ogromną nadzieję, że ten obiektyw obroni się nie tylko rozmiarem i wagą, ale przede wszystkim świetnymi parametrami. Może właśnie ta nietypowość okaże się jego siłą? Czas pokaże, a ja na pewno będę trzymał rękę na pulsie. Producenci ewidentnie dążą do minimalizowania obiektywów i nie chodzi tu tylko o wagę, ale też o oferowane zakresy ogniskowych, które stają się bardziej kompaktowe i wyspecjalizowane. Pamiętacie? Jakiś czas temu Sony pokazało swojego bardzo zgrabnego 2450, następnie niedawno Lumix wszedł z modelem powiedzmy podobnym 2460, a teraz wygląda na to, że szykuje się kolejna perełka w tym zakresie. Plotki mówią o nowym obiektywie od Samyanga, być może w kooperacji z legendarną firmą Schneider Krausenach. Nie gwarantuję, że wypowiedziałem to idealnie, wybaczcie, ale chodzi o model AF 2460 f2.8. I co ciekawe, zapowiada się, że jego rozmiar będzie plusował się gdzieś pomiędzy klasycznymi dużymi zoomami 2470, a tymi nowymi, małymi konstrukcjami od Sony. No i oczywiście ma być dostępne podmocowanie Sony FE, co jest świetną wiadomością, bo ten system fantastycznie się rozrasta. A jeśli taki przegląd plotek i spekulacji Wam się podoba, chcecie więcej tego typu materiałów na tym kanale, nie zapomnijcie dać łapki w górę pod tym filmem. To dla mnie znak, że idziemy w dobrym kierunku. Jedno jest pewne, Sony ma w zanadrzu kilka nadchodzących premier, ale to co ostatnio dosłownie na chwilę pojawiło się w mediach społecznościowych i to na cypryjskim oddziale Sony, powiem szczerze, że trochę mnie to zaskoczyło. Sama data, która padła, czyli 2 czerwca, to w sumie nic nadzwyczajnego. Jest już tuż. Ale to, co pokazano na tym, nazwijmy to teaserowym obrazku, to było coś naprawdę niespotykanego jak na Sony. Powiem więcej, mogło wprawić w osłupienie. Bo słuchajcie, bez chwili zastanowienia, mimo że nie było tam żadnego jawnego logo firmy, ten aparat, nie ukrywajmy, wyglądał jak żywcem wyjęty z katalogu Canona. Ten materiał, jak szybko się ukazał, tak szybko zniknął. Ale wiecie jak jest, internet nie zapomina. I teraz pytanie, które w zasadzie się ciśnie na usta. Co to w praktyce oznacza? Czy Sony szykuje nam aparat z kompletnie nowym designem, może nawiązującym do ergonomii Canona, co by było, powiem szczerze, ciekawe, czy zwyczajnie to jest jakaś zmyłka, a może kontrolowany przeciek? Na ten moment mamy z pewnością mnóstwo pytań i bardzo mało odpowiedzi. Na szczęście 2 czerwca jest blisko. Trzeba przyznać, że Fuji potrafi doskonale wykorzystać moment i zainteresowanie wokół swojej marki. Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie zasypali nas naprawdę sporą ilością premier. Mamy tu w zasadzie wszystko. Od przystępnych cenowo kompaktowych aparatów z naprawdę nietypowymi i ciekawymi rozwiązaniami, przez kultowe modele takie jak Fuji X100 Mark VI,
aż w zasadzie po potężne bestie z średniego formatu jak GFX. Można powiedzieć, że Fuji gra na wielu frontach i ostatnio robi to z naprawdę dużym rozmachem. Ale to podobno nie wszystko. W sieci krąży coraz więcej informacji, że już 12 czerwca światło dzienne ma ujrzeć kolejny nowy model Fuji X-E5. Na ten moment, co prawda, nie mamy zbyt wielu dokładnych szczegółów ani przypuszczalnej specyfikacji. Wygląda na to, że festiwal potencjalnych premier obiektywowych wcale się nie kończy, a Sigma może szykować prawdziwą bombę. Szczególnie jeśli chodzi o jasne stałki, bo plotki głoszą, że w planach jest pełnoklatkowy obiektyw 200 mm ze światłem f2. Taka konstrukcja od Sigmy, znanej ze swojej specyficznej, ciekawej charakterystyki obrazka, myślę, że to właśnie może być coś wyjątkowego na rynku. Wyobrażacie sobie rozmycie na 200 mm przy portrecie? Na razie oczywiście bez większych szczegółów, ale to nie wszystko, co podobno szykuje ten producent. Mówi się, że na tapecie mają jeszcze 2 nowe obiektywy, ale tym razem pod matrycę APS-C. I z tego można się tylko cieszyć. Im większy wybór, tym lepiej dla nas, użytkowników. Każda nowa dobra pozycja w systemie APS-C jest na wagę złota. A na koniec dzisiejszego przeglądu plotek mam coś od Tamrona. Mówi się, że ten producent również nie próżnuje i pracuje nad nową, ciekawą konstrukcją. A chodzi o teleobiektyw o zakresie 100 do 400 mm ze światłem od f5.6 do f7.1. Co ciekawe i z pewnością wielu ucieszy, ma to być konstrukcja zamknięta. To oznacza, że obiektyw nie będzie zmieniał swojego rozmiaru podczas zoomowania. A wiemy, że takie rozwiązanie jest ostatnio coraz bardziej, w zasadzie pożądane. Jednak tutaj pojawia się pewne pytanie. Ta przysłona na długim końcu f7.1 przy 400 mm. Zastanawiam się, czy to nie będzie trochę za ciemno dla wielu zastosowań? A może jest w tym jakiś haczyk? Może w zamian za ciemniejszą przysłonę Tamron zaoferuje nam ten obiektyw w naprawdę przystępnej cenie. To byłby z pewnością ciekawy kompromis dla wielu osób szukających w zasadzie dalekosiężnego zooma. Jakby tutaj dodali jeszcze jakiś telekonwerter, to byłoby ciekawie. Zobaczymy, co finalnie z tych doniesień okaże się prawdą. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o najgorętsze plotki z świata foto-wideo, które udało mi się dla Was wyłowić. Jestem niezwykle ciekaw, co Wy o tym wszystkim myślicie. Która z tych potencjalnych premier najbardziej Was ekscytuje, a która wydaje się totalnym niewypałem? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Chętnie poczytam Wasze opinie. Cześć i do następnego.